Cześć, witajcie w kolejnym już odcinku z serii turystycznej po południowych Niemczech. Dzisiaj przedstawię Wam Frankfurt nad Menem. Miejscowi mówią, że Frankfurt to miasto graniczne pomiędzy południem i resztą Niemiec, więc jeszcze się do tego regionu zalicza. W tym odcinku zobaczcie, jaką niezwykłą historię skrywa Frankfurt i co tutaj warto zobaczyć. Zapraszam! Zanim przejdziemy do historii, to zacznijmy od tego, że Frankfurt to niezwykle ważne miejsce zarówno dla Niemiec, jak i całej Europy. Mieści się tutaj bowiem siedziba niemieckiej giełdy oraz siedziba Europejskiego Banku Centralnego. Wraz z niemieckim Federalnym Bankiem Centralnym i siedzibami największych banków i instytucji finansowych, Frankfurt stanowi jedno z międzynarodowych centrów finansowych oraz główne obok Londynu centrum finansowe dla Europy. Dziś do strefy euro należy 19 państw Unii Europejskiej, a na początku 2023 wraz z Chorwacją będzie to już 20 państw. Dla tych państw to właśnie tutaj podejmowane są decyzje i ustalana jest polityka monetarna dla całej strefy euro. Ale nie oszukujmy się, ma ona wpływ na rynek i gospodarkę całej Unii Europejskiej. We Frankfurcie odbywają się także targi handlowe w wielu dziedzinach oraz wydarzenia sportowe. Swoją siedzibę ma tutaj Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich oraz Niemieckie Stowarzyszenie Piłki Nożnej. Wróćmy jednak do początku, czyli do średniowiecza. Frankfurt był po raz pierwszy wspomniany w 794, a dostęp do dwóch dużych rzek w regionie Menu i Renu dał duży potencjał do rozwoju miasta dzięki połączeniom handlowym. Przez stulecia Frankfurt był bardzo ważną lokalizacją dla państwa wschodniofrankijskiego, aby w 1372 uzyskać pełną autonomię i status miasta cesarskiego z wieloma przywilejami i swobodami. Od 1356 odbywały się tutaj nie tylko wybory nowych królów i cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, ale również ich koronacje. Frankfurt stracił swoją niepodległość dopiero w 1806 roku, po zmianach terytorialnych wywołanych przez wojny Napoleona. Z ich końcem jednak udało się przywrócić status autonomii w ramach Związku Niemieckiego. Ten związek zrzeszał 43 członków, a każdorazowo prezydentem zostawał cesarz Austrii. Z racji tego, że chciano kontynuować tradycję Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, to właśnie w mieście, gdzie niegdyś odbywały się koronacje, ustanowiono pierwszy Sejm związkowy, Bundestag. Niestety Sejm ten okazał się być polem do potyczek i ścierania się interesów Prus i Austrii, a cały związek upadł w 1866. Podczas wojny w wyniku tych wydarzeń Frankfurt stracił niepodległość ostatecznie w 1868 i został wcielony do Prus. Parlament ten możemy dzisiaj oglądać w kościele Świętego Pawła, zaraz przy centrum Frankfurtu. Zmiany terytorialne nie zakłóciły dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz napływu ludności do miasta. Kolejne okoliczne miasteczka były włączane do Frankfurtu, w wyniku czego na pewien okres czasu w początku XX wieku Frankfurt stał się nawet największym miastem Niemiec. W mieście rozwijała się nowoczesna infrastruktura, a przemysł parł do przodu wraz z rozbudowującym się portem nad Menem. Następnie nastały czasy I wojny światowej, ale Frankfurt nie został wtedy znacząco dotknięty zniszczeniami. Głównym problemem był wtedy jednak ograniczony dostęp do żywności. W latach 20. Frankfurt przeżył rozkwit kulturalny, były budowane teatry, opery, miejskie przestrzenie dla obywateli, a także były organizowane wydarzenia sportowe. Niestety po tych piękniejszych czasach przyszły czasy narodowego socjalizmu, a z miasta wywieziono ponad 11 tysięcy ludzi o korzeniach żydowskich. Holokaust przeżyło jedynie 367 z nich. Za te zbrodnie i za to, że to miasto było ogromnym centrum przemysłu i zapleczem wojennym, Frankfurt słono zapłacił. Stał się celem w nalotach aliantów, w których zbombardowano całe miasto. 70% budynków i niemal całe Stare Miasto i centrum zostało zniszczone.
Wiele z zabytkowych średniowiecznych budynków zostało stracone na zawsze, ponieważ prace rekonstrukcyjne w latach 50. nie bazowały na starych projektach, ale na modernistycznym i praktycznym powojennym podejściu. Na szczęście część z budynków udało się po długim czasie przywrócić do ich oryginalnego wyglądu. Ostatni projekt rekonstruujący samo centrum z rynkiem i katedrą został ukończony zaledwie w 2018 roku. Ducha przeszłości można też poczuć w uliczkach Sachsenhausen, w których dziś znajdziemy świetne restauracje w unikatowym klimacie. Po wojnie Frankfurt odbudował swoją pozycję w sferze kulturalnej. Jest on domem dla ogromnej ilości muzeów. Można odwiedzić muzea sztuki, muzeum archeologii, muzeum filmu, rzeźby lub nauki i wiele innych. Jestem pewny, że każdy znajdzie coś dla siebie i w tym duchu ja tak właśnie zrobię i wybiorę Muzeum Historii Naturalnej, które Wam zaraz pokażę. Muzeum Historii Naturalnej we Frankfurcie jest według mnie najlepszym muzeum tego typu, w którym do tej pory byłem, a złożyło się na to kilka czynników. Jakość ekspozycji i ilość eksponatów jest na bardzo wysokim poziomie. Rekonstrukcje zwierząt zarówno wymarłych, jak i tych jeszcze żyjących w skali 1:1 są naprawdę niesamowite. Przedstawienie ich w pozycjach, jakby się dla nich zatrzymał czas w naturalnym środowisku, działa mocno na wyobraźnię i dostarcza dodatkowych perspektyw dla widza na temat różnych gatunków zwierząt. Sposób, w jaki zostały zaprezentowane niektóre ekspozycje, pozwala zwiedzającym łatwiej zrozumieć różnicę pomiędzy tym, jak wygląda szkielet, a tym, jak w rzeczywistości wygląda lub mogłoby wyglądać dane zwierzę. Muzeum posiada dwa eksponaty, które szczególnie przykuły moją uwagę. Pierwszym z nich jest szkielet jednego z największych ptaków, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. Stąpał, a nie latał, gdyż był nielotem i był całkowicie pozbawiony skrzydeł. Jego wielkość była przyczyną jego chwały, gdyż mógł osiągnąć nawet 3,6 metra wysokości w pozycji wyprostowanej, co sprawiało, że był najwyższym ptakiem w historii Ziemi. Był to gatunek endemiczny, żyjący w Nowej Zelandii jeszcze w XIII wieku naszej ery. Przez małą liczbę naturalnych wrogów mógł się rozwinąć do takich rozmiarów. Ale po przybyciu człowieka, a dokładnie Maorysów, na te tereny nie miał szans na przetrwanie. Ptaki Moa były doskonałym źródłem mięsa, jaj, kości i piór dla osadników i niemal 100 lat po przybyciu człowieka wyginęły. Posiadamy wiele szkieletów tych ptaków, jaja, a nawet tkanki miękkie z dobrą jakością DNA, a więc Moa olbrzymi jest kandydatem do odtworzenia wymarłego gatunku na drodze klonowania. W muzeum nie zabrakło szkieletów wielkiej fauny pleistoceńskiej, wliczając w to kota szablastozębnego oraz mamuty. Ale przede wszystkim nie zabrakło zjawiskowej wystawy wielkich dinozaurów, które dominowały na naszej planecie do momentu wielkiego wymierania kredowego 65 milionów lat temu wskutek zderzenia Ziemi z olbrzymią asteroidą.
Drugim ze szczególnych eksponatów jest odlew szkieletu gatunku Australopithecus afarensis, a o nim na pewno już każdy gdzieś usłyszał. To znalezisko było swego czasu bardzo głośne. Odkryto je w Etiopii w 1974 roku. Były to kości datowane na 3,2 miliona lat, należące do Australopitheca płci żeńskiej, którą świat nauki uznał za symbolicznego przodka nas wszystkich. Przodkowi wszystkich ludzi nadano imię Lucy. Frankfurt rozpatrywany był na stolicę Republiki Federalnej Niemiec po wojnie, lecz ten zaszczyt ostatecznie przypadł dla miasta Bonn. Frankfurt jednak odbudował również swoją pozycję gospodarczą, a także stał się doskonałym miejscem dla instytucji finansowych, które chętnie tutaj zakładały swoje siedziby. Jak już wspominałem na początku filmu. Z bulwaru nad Menem lub wielu innych miejsc we Frankfurcie możemy dziś podziwiać wręcz amerykański widok drapaczy chmur, tak różny od europejskich innych miast. Ze względu na to, że Frankfurt leży właśnie nad Menem, a po niemiecku wypowiada się to Frankfurt am Main, to ta dzielnica jest nazywana niemieckim Manhattanem. Frankfurt nad Menem to dynamiczne miasto, pełne możliwości. Jest tu bardzo dużo szans na rozwinięcie kariery. Mieszkańcy Frankfurtu mają dostęp do bogatej oferty kulturalnej i pomimo zgiełku miasta, Frankfurt oferuje też spokojne zakątki i zielone parki z górującymi nad nimi drapaczami chmur. Z tym pięknym widokiem zakończę już zwiedzanie Frankfurtu nad Menem. To miasto ma dość unikatową historię, a widząc zdjęcia ze zniszczeń, jakie spowodowała tutaj wojna, jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, jak to miasto się zmieniło i rozwinęło w międzynarodowe centrum finansowe. Z ciekawostek dopowiem jeszcze, że jednym z miast partnerskich Frankfurtu jest polski Kraków. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę i zostaw suba. W kolejnym odcinku zobaczcie już prawdziwą perłę południa Niemiec. Lista niemal dobiegła końca, a że Strasburg i Bazylę zostawiam na później jako odcinki bonusowe do tej serii, to nie jest już tajemnicą, że następnym miastem, które pojawi się na kanale w formie odcinka, będzie właśnie Monachium. Jeżeli chcesz dostać z niego pocztówkę, to tradycyjnie zostaw pod tym filmem komentarz, że następnym miastem będzie właśnie Monachium. Będę się tutaj kierował zasadą kto pierwszy, ten lepszy, więc 5 pierwszych osób, które zostawi ten komentarz, to właśnie dostanie te pocztówki. Na dziś to już wszystko i widzimy się już następnym razem.